nad jakimś jeziorem. Lata 70. No i jesteśmy w pomieszczeniu, do którego najprawdopodobniej przez lata nikt nie wchodził. Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi. Dzisiaj zwiedzimy taki bardzo ładny domek. Zaparowałem ci okulary. Z wrażenia zaparowałem ci okulary. I z maseczką. No. Dobra, jesteś gotowa? Pewnie. Można zaczynać, a więc zaczynam nasz program już. Popatrz, piec niby wyszyli. Wiesz co, ale bo fajny. powiem ci, że to jest stary piec. Jeszcze taki z cegieł, jak zauważyłaś. Flegamina. Może tobie by się przydało, masz kaszę. No, w tym momencie tak, ale zobacz tutaj. Ale nie, akurat to jest piec. Aha, to jest tego typu. Taki metalowy piec, tak do gotowania, nie? I zauważ, że nic nie zostało skradzione. Wszystko jest tak, jak zostało zostawione po prostu. No. Ta podłoga jest dosyć niebezpieczna, a wiemy, że jest piwnica. To jest łuk. No, jego część. Nie wiem, co to jest napisane, ale na pewno jest to łuk i taki raczej profesjonalny z tego, co widzę. Nie wiem, czy to widzicie, znacie tą firmę. Położymy sobie tutaj ten łuk na pajęczynę i wejdziemy do pokoju za chwilę. Tylko wam pokażę jeszcze tutaj ten żyrandol, taki typowy. Ostatnio często mamy takie żyrandole i widać, że tutaj w tym pomieszczeniu był przedpokój. Sądząc po tym, że tu jest wejście do tego domu, a tutaj są wieszaki i najprawdopodobniej tutaj wieszano ubrania i dogrzewano się tym piecem. Wejdziemy do pokoju. Pewnie. Wchodzimy do pierwszego pokoju. Te drzwi troszkę są problematyczne. Wow! O kurczę, podłoga jest tu w bardzo kiepskim stanie, więc będziemy musieli bardzo uważać. Mamy przepiękny po prawej stronie piec, idealnie zachowany. Idealnie. Podłoga jest strasznie kiepska, więc musisz uważać. Tam coś jeszcze pod spodem, wiesz? Jest jakaś ziemia, tam się wydaje. Coś tam. Ale musimy uważać. Lepiej nie chodzi wokół tego. Więc będziemy musieli jakoś tak sobie tutaj przejść. Tak, tu jest lepiej już. Zobacz, jaki zlew. Ten zlew jest bardzo mocny z tego, co widać. Zobacz. No, porządny. I tutaj mamy obuwie pana i pani. Najprawdopodobniej mieszkańców tego domu, właścicieli domu. A teraz zapewne duchowych opiekunów. Tutaj dziwna sprawa, bo wygląda tak, jakby tutaj było okno, ale ktoś się zamurował, ponieważ mamy tutaj u góry spinki, żabki właściwie do firany. O, ups. Aha, ojej. Tak trzeba chodzić. Tak. Wtedy jest łatwiej po prostu. Pan Władysław. Czyli to jest dom pana Władysława między innymi. A ciekawe, jak się pani nazywała. Tego jeszcze nie wiem.
Zaraz zobaczymy. A na pewno mieli zwierzęta, bo tu jest książka nadzoru weterynaryjnego. To by pasowało. Dzielni mleczarskiej i tu mają wykaz, i jakie są procentowe zawartości tłuszczu w mleku. Chyba burza idzie. Burza? No też to słyszałem. A zobacz to radio. Jakie przepiękne radio. No. Ono jest odwrócone, co prawda, do góry nogami. Ja nie wiem, jak ono się nazywa. Ale tu są jakieś pocztówki. Wesołych świąt. Tutaj też. Kolejna pocztówka. Mnóstwo świątecznych pocztówek z takimi ładnymi widoczkami. A tutaj jest pocztówka z wakacji. Zobaczcie. Nad jakimś jeziorem mamy dwa duże Fiaty albo Łada. Mały Fiat. Nie, to jest Zaporożec. I Trabant z tyłu i takie stare namioty. Nad jakimś jeziorem. Lata 70. Biwak nad jeziorem. I to wszystko w tym niesamowitym radio. Przepiękne radio. Zobaczcie sobie, jak to ono ładnie wygląda. Kawał historii, naprawdę. Jak to musiało grać. To musiało być takie basowe głównie, nie? Tak, takie mocne basowe. Oj, ups, ta podłoga jest naprawdę ryzykowna. A tutaj mamy to państwo. Zobaczcie. Zobaczcie. Pan i pani. Bohaterowie tego domu. Zobaczcie, jak wyglądają. Zdjęcie ślubne. Czyż nie ładna para? Jakby z lat 60. Tak to widać. Jakiś krawat zawiązany. Chyba, żeby to nie spadło. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Niesamowicie. Ja cały czas boję się tej podłogi, która gdzieś tam czeszczy pode mną. Ale wygląda to naprawdę dobrze. O, i tutaj niestety mamy ptaszka. Idziemy tak. Staram się tak deptać potem między... Tutaj jest troszkę lepiej z tej strony, Tak? wiesz? No widzę, że nawet ta podłoga jest lepsza po prostu. Rachunki, to wszystko było przygotowane. A do jakie tej lata to wyspalenia. są, powiedz mi? Nie umiem dojść do tego, bo są strasznie zniszczone, wiesz? Tam jakiś lek widzę też. A gazety jakieś są? Może na tych gazetach jest coś? Patrzałam, to są gazety do spalenia i nie było daty. Czekaj. 1981. 81, czyli jeszcze w 81 tutaj ktoś mieszkał. Tak. No ciężko stwierdzić, kiedy ten dom był opuszczony. Ale na pewno nikt tutaj nie dobierał się do tego domu, jeżeli chodzi o żelazo, bo ten piec jest kompletny. Ten piec jest kompletny, przypuszczam, że gdyby się troszeczkę wysilić, tylko można by było coś na nim ugotować. Zobaczcie, jak wygląda. Naprawdę. Aha, ale ciężko, nie? Wygląda to niesamowicie. Mamy idealnie zachowany piec. Pod każdym względem. Tutaj mamy jakiś dezodorant. Co my tu mamy? Co to za dezodorant? Dezosan do odświeżania powietrza to jest. Aha. No to się nie spodziewałem. Czyli myślę, że Państwo dbali o to, żeby tutaj ładnie pachniało. Ale szczerze mówiąc, no jest to opuszczony dom. Ale znając już pewny charakter tych domów, jeżeli spotykamy taki piec, na którym można było gotować i on jest w miarę czysty, a oni się stąd wyprowadzili albo zmarli,
a jest w takim stanie, to znaczy, że nie byli brudasami, że wszystko tutaj było tak, jak należy. Tu mamy chyba fartuszek. Tak mi się coś wydaje, leżący na tym piecu. No też mi się tak zdawało taki fartuszek. Jakaś nazwa na tym fartuszku jest, nie wiem, co jest napisane. Nie chciałbym go ruszać, bo ja po prostu nie mam rękawiczek. Dlaczego? Wiesz co, po prostu no nie wziąłem, no. Przyznam się szczerze, że nie wziąłem. Tutaj mamy jakiś uniform z szalikiem, troszkę już pogryziony przez mole. Myślisz, że to taki jest płaszcz? Znaczy myślę, że to jest po prostu płaszcz. Ja szczerze mówiąc nie miałem znaleźć tej nazwy, dlatego powiedziałem uniform. Wiesz? Tutaj charakterystyczne jest dla domów z tamtych czasów, że mamy gniazdko i od razu pod gniazdkiem mamy wyłącznik. Po prostu tylko tutaj był prąd poprowadzony, a tam u góry jest puszka. No taki kiedyś właśnie był układ elektryczny poprowadzony. Tutaj znowu problemy z podłogą, tak? Zauważ, No. że tutaj na tym obrazku jest czarna wstążka. Ktoś z tego Państwa umarł No, tak? i powiesili taką czarną wstążkę, no. Ja tego nie zauważyłem. Pokaż. No widzisz, bo ona jest zawiązana, nie jest przyczepiona przypadkowo. Aha. Czyli oni po prostu umarli. Obydwoje. Ja nie wiem, albo jedno z nich. Mhm. Może ten pan bardziej, wiesz. Rozumiem. No to przykre, jak ludzie odchodzą i zostawiają siebie. Słuchaj, tak. No bywa i tak i trzeba sobie jakoś dać z tym radę. Przejdziemy sobie... O, tu jest. Fajny taki wieszaczek przy drzwiach. Szalenie mi się podoba. Przejdziemy sobie do kolejnego pokoju, w którym no, podłoga jest też już bardzo zniszczona, a więc możemy spodziewać się, że będzie szczelać pod nami. Mam nadzieję, że pod tą podłogą nie ma bezpośrednio zejścia do piwnicy. Nie chcielibyśmy tego. Tutaj mamy jakieś wina. Wina, takie bardzo stare wina. Bo mamy wino, rujno wino. To nie są jakieś tak zwane jabole. Tutaj mamy wino owocowe, białe, słodkie. 12-14%. Ciężko stwierdzić, jaka data jest tego wina. Ale no nie są to jakieś tam napoje takie kiepskiej jakości. Mamy podkarpackie piwo. Tego się tu nie spodziewałem. 5%. Tu mamy jakiś brandy to jest po prostu, ale takie brandy to ja nie znam. Naprawdę no rewelacyjne. No i to wino eksportowe Władysław III Warneńczyk. Jeden z królów. No puste butelki. Tu jeszcze jakaś wódka. A to jest zwykła czysta wódka. A tu mamy takie ogromne kalosze. Pewnie pana domu. Pewnie chodził do lasu w nich, który jest za tym domem. Ale pięknie wygląda ta ściana i te krzesła. Tak. Zrobisz zdjątko. No. Nie chcę ci przeszkadzać. Zrobiłam już wcześniej, wiesz. Bardzo intryguje mnie tamto pomieszczenie, bo mam wrażenie, że jest tam coś naprawdę fajnego. I spróbuję tam przejść po tych deskach, które się tutaj zawalają, bo korniki zrobiły już swoje. Mnóstwo tu jest korników. Tam jest jakieś pomieszczenie, w którym słuchajcie, tam jest mnóstwo artefaktów, ale nie da się tam wejść, ponieważ klamka jest zepsuta, przekręcona i nie da się tam wejść. Ale słuchajcie, mam pomysł. Muszę tylko przedostać się tam.
Przejdę sobie tutaj, tak żeby to się nie zawaliło pode mną. Na progu. O. Wyjdę stąd. O tak. No i jesteśmy. I wejdziemy sobie pod tą pańczyną do tego pokoju. Zatrzymanego w czasie. Totalny wehikuł czasu. Jesteśmy w pokoju, w którym najprawdopodobniej samotna osoba mieszkała. W tym pokoiku. Ogrzewała się. I tak trwała po śmierci swojego towarzysza, swojej towarzyszki życia. Tu mamy piecyk, też całkiem dobrze zachowany. Znowu ogromne buty pana domu. W tym piecyku najprawdopodobniej i tym piecykiem się ogrzewała ta osoba, ale również też gotowała na tym piecyku. Zobaczcie, jak to wygląda. No muszę oświetlać tutaj to pomieszczenie, ponieważ jest tu bardzo ciemno. Ładnie. Jak No. się można zachwycać takim miejscem. Wiedziałem, że Ci się spodoba. Mamy niesamowite łóżko, na którym z jakichś powodów jest wysypany węgiel. Mamy ubiór tego pana. Mamy pościel, na której spał. Łóżko jest przedwojenne. To są jakieś lata, pierwsza wojna, druga wojna światowa. To wygląda jak takie właśnie szpitalne, ale takie sprzed 80 lat. Sprzed 80 lat, Takie dokładnie. szpitalne, no rzeczywiście, jak mówisz, ze szpitala Dokładnie. międzywojennego. Tu mnóstwo jest ciekawych rzeczy. Ja zwracam uwagę na tą podłogę, dlatego ten film jest jeszcze bardziej spowolniony niż kiedykolwiek. Mamy tu mnóstwo kaszkietów, nakryć głowy, mówiących o tym, że mieszkał tutaj mężczyzna. Czyli najprawdopodobniej zmarła. Zmarła pierwsza pani, a pan tutaj mieszkał do końca swoich dni po prostu. I nie korzystał z tamtych pomieszczeń, tylko to było jego pomieszczenie, w którym mieszkał, ogrzewał się i tak czekał na swoją kolej. Mamy tu bardzo ładny byfej. Kredens, ale tutaj aż ciężko by przeszło mi przez usta słowo kredens, ponieważ jesteśmy na Śląsku i ten pan na pewno mówił byfej. Zobaczcie, co tutaj jest. Są nawet perfumy. Zobaczcie. Woda kolońska najpewniej. Mamy tam z tyłu kątomierz. Mamy też tutaj leki. Schowane w takim... No trudno. Tu są leki. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy też jakieś maści, ale mamy też lampy do telewizora lampowego. Widocznie potrafił sobie z tym dać radę. Tu jest mnóstwo leków. Ola za chwilę będzie to oglądać i pokaże mi, co to tak naprawdę jest. Dobrze, idę tam do Ciebie. Mam nadzieję, że ta podłoga wytrzyma nas obydwoje. Myślę, że tak. Trzeba po prostu bokiem mieć, na dwóch trzeba stać. Wtedy jest tak, powiedzmy, w miarę bezpiecznie. Ale mamy Co tu trzeba leki. zobaczyć? Leki tutaj są na dole, To? które się powtarzają, tutaj te buteleczki. Nie wiem, co to jest za lek. Nie wiem, kiedyś dawali takie leki, znaczy tak je robili z polfy. Pytanie właśnie, co to jest za Laksigen. Laksigen? Na przeczyszczenie. Czy miał problemy z zaparciami? Tego nie wiem, bo taki lek, ale ciężko stwierdzić, No, mogło tak ciężko być. go diagnozować tylko po tym jednym leku. No tak, ale mogło tak być. Słuchaj, tutaj mamy w ogóle żarówkę, która jest zupełnie nowa, ale to nie o to chodzi. Tam mamy portfel. Pod tym... nie, to nie jest portfel.
Ale Ja co? wiem, to jest woreczek. To jest woreczek, Ale ja nie mam, to jest coś miękkiego, ale nie oglądam tego, wiesz? Nie. Zaraz zobaczę. To zasłonimy po prostu. Zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 1987. Ojeju. Czyli on gdzieś tam pod koniec lat 80. tu jeszcze mieszkał. Mhm. Gdzie masz portfel? Gdzie ci otworzyć Nie, to? wydawało mi się, że to jest portfel, a to nie jest portfel. Nie, to jest... Wiem, co to jest. To jest z radia. To jest... Jakiś zwój tam czegoś jest. Tak, to jest zwój taki miedziowy. To jest z radia. Z tranzystora bodajże. Mhm. Ci sami ludzie. Kolejne święta, tylko wielkanocne. Dużo sobie wysyłali. A Tak, mogłabyś tak, odsłonić tak. tutaj tę półkę, która tutaj jest? To? No, tam gdzie jest coś miękkiego. I co my tu mamy? Żarówki. Z jakiejś maści. Spirytus salicylowy. Tak, widzę właśnie, że Herbata chińska. świeca. Ale taka bardzo stara ta herbata chińska. No. Takiej już powiem Ci nie pamiętam całe lata. Mhm. Znowu jakieś leki, ale ciężko stwierdzić jakie. Tu było tak jak wszędzie w kuchence jakieś takie rzeczy były. Tam jeszcze jest też taki notesik. Tam z tyłu. Albo książka jakaś do nabożeństw, albo jakaś mała Biblia. Raczej, wiesz? Książka do nabożeństw. Tak, już widzę, że jest to książka do Wow, nabożeństwa. Ale ładnie wygląda, ale nie? piękna. Takiej okładki jeszcze nie widziałam. Ale ładna książka. Ona ma drewnianą tą. Tak? Głos do Boga. Wiesz co? Czyli Taka to sklejka, jest, tak. czyli to jest książka do nabożeństw, można powiedzieć, albo taki modlitewnik bardziej. Bo mamy tam kalendarz też, tablicę świąt ruchomych. Nowe obrazki. No powiem Ci, wygląda to niesamowicie. Nie będę otwierać, bo to się rozlatuje, wiesz? Tak, żeby to się nie rozleciało. Wygląda przepięknie. Popatrz, takie sztućce aluminiowe, jak się tym jadło, to się strasznie nagrzewało. No, kojarzę, bo miałem przyjemność jeść takie, z No, takiej ja właśnie. też. No, każdy z nas po prostu miał takie epizody. Ta herbata jest też niesamowita. Prawda? Mhm. Żarówki, spirytusy. Tam jest herbata popularna. On był wielbicielem herbat. Bo tu mamy herbatę chińską, ale tam to zielone opakowanie to jest herbata popularna. Popularna to pewnie taka czarna. No, Ale chińska, jaka była, tego nie pamiętam. Ale pewnie ktoś nam powie. może była zieloną herbatą po prostu. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Ciekawe, czy w środku jest ta herbata. I czy zaparzenie jej groziłoby jakimiś konsekwencjami. Myślę, że nie. Ona coś tam jest, bo jest ta jest na przykład cięższa. Aha, Popularna jest cięższa. czyli chińska bardziej mu smakowała. Mhm. A powiedz mi, a co to tutaj jest takie opakowanie? Tam jest chyba ze świecy, nie? To jest ze świecy, tak, a tutaj obok jest po Nie lewej wiem co stronie. to jest, już to patrzałam. A nie, wiesz co to jest, jakaś książeczka? Nie. Tytoniowe, zakłady tytoniowe to mogły być zapałki. Zapałki. Ja nie mam drugiej rękawiczki, więc... Aha. Mogły być, tam draska jest po prostu i zapałki. Może być. Może tak być właśnie. A mogłabyś mi tutaj to wystawić, a myślę nakręcić to od góry? To? No, On coś sobie na tym coś sobie zapisał. notował. Jakiś numer? Dobrze widzę? To jakby coś liczył. Coś liczył, no. Czekaj, kurczę. No. A nie, to są może jakieś gilzy? Czy nie? Nie wiem. Ciężko stwierdzić, nie? Może być, że tylko, że takie małe? Nie wiem jak to kiedyś było, wiesz, no ale chyba by tak nie było. Słuchajcie, tu jeszcze mamy takie lustro. Bardzo fajne lustro. Zobaczcie jak to wygląda. Ciężko się w tym lustrze już przeglądać, ponieważ jest bardzo stare. Ale możecie zaobserwować, jak jest ładny. W prawdziwych horrorach zawsze ktoś w tym lustrze się pojawia. Tu wszystko jest przygotowane pod palenie, żeby się ogrzać.
No, przygotowane drewno. No ten piecyk jest taki nowszy od tego. Tak. Właściwie w tym pomieszczeniu i w tym następnym i zobacz, i w przedpokoju piec. Mhm. Czyli w każdym trzeba Chowali było się ogrzewać. mocno. Mhm. Czyli ten dom musi być naprawdę stary. Mhm. Interesuje mnie ta skrzynia. I ten rondel. Wiesz, że ja przez ciebie nie robię zdjęć w ogóle? Naprawdę? No. Kurczę, no nie wiem. A chyba tam nic nie ma, co? Jakieś ubranie jest. Ubranie jest, tak? Takie robocze ubranie jest wsadzone. Robocze? No. Wygląda jak trumna na robocze ubranie. No jeżeli to nie jest robocze ubranie, to jakiś mundur, Nie. nie? Nie no, spójrz, no jak nawet podniosę ci, druga się może nie dać, no tylko ta. Aha, to jest już takie No. bardzo pogryzione przez myszy. Mm. No dobrze, słuchajcie, spójrzcie jeszcze sobie na ten pokój, jaki jest ładny. Mały, a cieszy. Ale bardzo krótkie łóżko. Ale wtedy ludzie byli mniejsi, no żeśmy to już Czyli rozkminili, nie? stopy nie powodowały tego, że ktoś był większy, tak? No nie, a poza tym tutaj szło je wystawić. No w sumie, jakby się uprzeć. Dobrze, powolutku będziemy... Jeszcze jest piętro. Jeszcze jest piętro, no faktycznie, jeszcze jest piętro, słuchajcie. Ale to wszystko tak delikatnie chodzimy, bo tu faktycznie problem jest z podłogą. Więc powolutku postaramy się wejść na piętro, które jest strychem tak naprawdę. Powolutku sobie wejdziemy do góry. Nakręcimy sobie tutaj film. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Strych. A na strychu mnóstwo niezidentyfikowanych rzeczy. Jeszcze okna całe są. Znowu jakiś płaszcz, spodnie. Jakaś koszula. Idziemy sobie dalej. Do góry. Zobaczyć, co tutaj jest. Jakieś buty. Obuwie. Bardzo nisko. Trzeba uważać, żeby się nie uderzyć nigdzie. No ale tak naprawdę... O, tam się zbiera chyba na burzę. Zobaczcie tutaj. Jak to wszystko wygląda. Powolutku będziemy schodzić na dół jednak mimo wszystko. Bo nie jest tu jakoś specjalnie fajnie. To jest zwykły strych, na którym nie ma jakichś specjalnych rzeczy. No to może teraz czas na piwnicę, co? No dobra. Jeszcze zrób sobie troszkę zdjęć. Ja mam taki niedosyt tych zdjęć przez to, że musiałam ci wszystko otwierać. Ale myślę, że wyszły jakieś fajne zdjęcia. A, zawsze coś wyjdzie. No pewnie, no nie? Jak dom na to pozwala, to tak można. A ten, jak widzę, pozwala. Pozwala. Słuchajcie, zejdziemy sobie teraz do piwnicy. Tu zamkniemy. Mhm. Krok za krokiem. Tu trzeba uważać, żeby się nie ześliznąć z tego, bo jest wąsko i coś jest narzucane. Ale takimi małymi kroczkami uda nam się zejść.
O tak. I jesteśmy tutaj. O. Jesteśmy w piwnicy. Tam Ola schodzi jeszcze. I wejdziemy sobie tutaj do tego pomieszczenia. Tutaj najpewniej był węgiel, bo widać na całej powierzchni podłogi no, pozostałości po węglu. Ale zobaczcie tutaj, jakie tu są artefakty z minionej epoki. To najpewniej jest waga. Zobaczcie, jaka waga stara. Widzicie? Tak myślę, że to jest waga. Nic mi innego do głowy nie przychodzi. Ona tu jest z siodełkiem też połączona. Tu jest siodełko. To jest waga. O, to jest waga. Tu sobie postawimy tą wagę. O, żeby wam pokazać, jak ona wygląda. Tutaj się kładło rzeczy. To jest już zepsute. I wskazówka pokazywała, ile waży towar. Ale to jest taka waga detaliczna. Detaliczna waga na bardzo małe przedmioty. Bardzo fajna waga. Fabryk markę. Fabryk markę. Cała z żelaza. Niesamowita waga. To naprawdę przecudna rzecz. A tutaj siodełko z jakiegoś roweru najpewniej. I paręnaście innych niesamowitych artefaktów, które kompletnie nie kojarzę. Nie wiem, co to jest. Tu jest jakaś skrzynka. O, tam jest żelazko. Zobaczcie. Tam jest żelazko. Ale na prąd. Widzicie? Na prąd żelazko. Bez kabla, co prawda. Ale jest. Porób sobie zdjęcia. Nie będę Ci przeszkadzał. Bo myślę, że jest to naprawdę wartościowe miejsce. Tak ciekaw jestem, co jest w tym szklanej tej rzeczy tam. Teraz dojrzałem to. Mi się wydaje, że to jest jakiś klosz, no? Klosz? Albo coś z jakiegoś radia? To jest coś razem, to jest chyba licznik. To jest taki stary licznik po Tak, prostu. tu jest ten zegar, licznik. Aha, to czekaj, jeszcze go pokażę, chyba że uda Ci się zrobić zdjęcie. Uda się. To jest taki bardzo stary licznik. Zobaczcie. Naprawdę stary licznik na takiej desce przyczepiony. I ślady po kablach. Coś niesamowitego. Naprawdę. Dobra, nie przeszkadzam już. Bo Ci notorycznie przeszkadzam. No, na tym polegają nasze eksploracje. Jeden drugiemu przeszkadza, a potem się z tego robi film. Słuchajcie, wiatr zmaga, chmury się pojawiły czarne nad nami, ale
Tak, grzmi strasznie. Boimy się, że za chwilę złapie nas deszcz po prostu razem z burzą jakąś okropną. To będzie ostatnia chyba burza, bo kończy się lato, już jesień nam się zaczyna. Niestety, lato było Jedna krótkie. z ostatnich burz. Lato jest zawsze krótkie, nie? Ale ważne, żeby w dobrym towarzystwie spędzać. Ja mam dobre towarzystwo. Ja też nie narzekam. Słuchajcie, trzymajcie się. Mam nadzieję, że nasze towarzystwo też lubicie i podoba Wam się oto ten domek, który widzicie za naszymi plecami. Do następnego piątku. Trzymajcie się. Cześć.